Zdarzenie polegało na najechaniu i zahaczeniu spodem samochodu o pozostawioną na jezdni poszarpaną, ciężką tarczę hamulcową, którą zgubiło razem z klockami samochodowymi auto jadące przede mną. Tarcza ta wpadła wprost pod moje auto, zahaczając o miskę olejową, robiąc w niej dziurę wielkości pięści i natychmiastowo wylewając cały olej z silnika. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Wracamy do Volkswagena Bory Patryka i do eksperymentu, który z wielu względów może być bardzo interesujący. Dziś drugi etap badań, tym razem na oleju Redline 5W40, który uchodzi za produkt z absolutnego topu. Patryk przesłał bardzo szczegółowy opis tego, co działo się z samochodem między etapami i uwierzcie, sporo się wydarzyło. Była poważna awaria, zmiana warunków eksploatacji i kilka czynników, które mogły realnie wpłynąć na stan oleju. Sprawdzimy więc, jak ten topowy olej poradził sobie w znacznie trudniejszych warunkach i czy rzeczywiście widać jego przewagę nad poprzednim. Ale zanim badania, najpierw tło całego eksperymentowania, czyli opis od Patryka. W przesyłce znajdują się dwie próbki oleju Redline High Performance 5W40. Pierwsza próbka to olej świeży, druga to przepracowany. Olej pochodzi od jednego z zagranicznych dystrybutorów, oficjalnego, wymienionego na stronie redlineoil.com. Co ciekawe, aktualnie olej ten jest nieosiągalny w Polsce. Polski dystrybutor sprowadza go z Kalifornii, lecz ze względu na obecną sytuację nie wiadomo, kiedy nastąpi jego dostawa. Olej Redline, jak podają liczne źródła i testy, to topowy olej wygrywający rankingi i polecany przez osoby wtajemniczone. Olej przeważnie sprzedawany jest w butelkach o pojemności 0,946 litra. Do mojego silnika o oznaczeniu AQN wchodzi właśnie 5 takich butelek, 4,73 litra, w cenie około 480 do 550 zł. Samochód posiadam od 2019 roku. Jest to Volkswagen Bora 2001 2,3 VR5, 170 koni mechanicznych z instalacją LPG założoną w styczniu 2021 roku i aktualnym przebiegiem 273 tysiące km. Samochód miał poważne zdarzenie drogowe, w skutkach porównywalne do szkody całkowitej dnia 25 maja 2025 roku. Zdarzenie polegało na najechaniu i zahaczeniu spodem samochodu o pozostawioną na jezdni poszarpaną, ciężką tarczę hamulcową, którą zgubiło razem z klockami samochodowymi auto jadące przede mną. Tarcza ta wpadła wprost pod moje auto, zahaczając o miskę olejową, robiąc w niej dziurę wielkości pięści i natychmiastowo wylewając cały olej z silnika oraz o obudowę automatycznej skrzyni biegów, robiąc w niej pęknięcie i wyciek oleju ATF, wyrywając jednocześnie poduszkę skrzyni. Miska olejowa, jak i skrzynia biegów nadawały się jedynie do wymiany. Nie miałem kamerki w trakcie zdarzenia, a policja po kilku miesiącach poszukiwań sprawcy zawiesiła sprawę. Sam z szoku nawet nie myślałem w tym momencie, aby zapamiętywać numerów tablic, ponieważ nawet nie wiedziałem jeszcze, co dokładnie się stało. Oczywiście sprawca odjechał sobie bez hamulców, nie zatrzymując się. Całość kosztów naprawy około 10 tysięcy złotych poniosłem z własnej kieszeni. W tym celu znalazłem i sprowadziłem z Niemiec używaną skrzynię biegów pochodzącą od Golfa 4, który miał ten sam silnik co u mnie w Borze. Została kupiona nowa oryginalna miska olejowa z Volkswagena Classic za kwotę 1400 zł oraz dodatkowo oleje i filtry zarówno do nowej skrzyni biegów, jak i silnika. Ponadto przy okazji zostały wymienione kompletne hamulce na przód i tył, nowe opony, cewki zapłonowe, sondy lambda, nowy układ wydechowy ze stali nierdzewnej od Milteka oraz dokładka tylnego zderzaka z wersji VR6, cena wydechu 3000 zł. W tym miejscu chciałbym podziękować Marcinowi, mojemu mechanikowi, który zajął się wszystkimi wymienionymi wyżej czynnościami, wymianą skrzyni biegów, miski olejowej oraz układu wydechowego, przez co auto wróciło do żywych w jeszcze lepszym wydaniu niż przed wspomnianą kolizją. Dodatkowo w 2025 roku zostały wymienione boczki drzwi z materiałowych na używane oryginały skórzane, kierownica została obszyta nową skórą, zostały wygłuszone wszystkie drzwi, wymienione głośniki przód oraz dołożone na tył, zamontowana kamerka na przód i tył, dołożony tempomat, wymieniony przepływomierz itd. Chciałem również dokupić ubezpieczenie AC, lecz ze względu na wiek pojazdu ubezpieczalnie odmówiły. Olej pracował przez 6 miesięcy w nowej misce olejowej, lecz w trudnych warunkach. Połowa przebiegu to krótkie odcinki 10 do 15 km jednokrotnie w dużych mrozach oraz druga połowa przebiegu to jednorazowe odcinki 700 km pomiędzy Polską a Niemcami.
Dodatkowo przez około 1000 km auto jeździło z uszkodzonym przepływomierzem i miało w tamtym okresie nadmiarowe spalanie, możliwe, że trochę niespalonego paliwa dostało się przez to do oleju. Podczas jazdy autostradowej 100 do 130 km na godzinę prędkość obrotowa to około 3000 do 3500 obrotów na minutę, paliwo to 90% jazda na LPG, a 10% na benzynie. Wymiana oleju nastąpiła po 6 miesiącach i 8700 km przebiegu, z czego około 20% to miasto. Olej nie ma w sobie żadnych dodatków ani płukanki, nie było robionej żadnej dolewki, ponieważ na 10 tysięcy km przebiegu zużycie oleju w tym silniku to maksymalnie pół litra, czyli połowa miarki na bagnecie. Samochód na tym oleju pracuje bezproblemowo i czuć, że silnik jest dobrze chroniony. Jedynie przy bardzo dużych mrozach trochę dłużej zajmuje rozruch w porównaniu do poprzedniego oleju Liqui-Moly Synth Oil Energy 0W40. Nie ma co się dziwić, ponieważ olej Redline 5W40 ma parametry bardzo zbliżone do oleju Redline 10W40 i jest tak naprawdę na granicy typowego 5W40 i typowego 10W40. Co ciekawe, producent podaje, że lepkości ich olejów 5W40 i 9W40 w 40 stopniach są takie same, natomiast w 100 stopniach olej 5W40 ma nieco wyższą lepkość od oleju 10W40, czyli na odwrót niż podpowiada logika. Główny cel powyższych badań to sprawdzenie, jak radzi sobie topowy olej i porównanie jego zużycia do zużycia oleju Liqui-Moly 0W40 testowanego w pierwszym etapie. Obydwa te przepracowane oleje mają bowiem ten sam przebieg 8700 km plus minus 50 km. Sporo informacji, idziemy dalej. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. W tym miejscu przedstawione są dane niezbędne do identyfikacji bazy olejowej zastosowanej w analizowanym produkcie. Kluczową rolę odgrywają tu numery CAS, Chemical Abstract Service, przypisane do poszczególnych składników chemicznych oleju. Na ich podstawie można określić, do jakiej grupy baz olejowych, API od 1 do 5, należą wykorzystane komponenty. Sposób interpretacji numerów CAS oraz metoda przypisywania ich do konkretnych grup bazowych zostały szczegółowo omówione w dwóch osobnych materiałach wideo, do których linki znajdziecie w opisie filmu. Zachęcam do zapoznania się z nimi, aby lepiej zrozumieć proces identyfikacji bazy olejowej na podstawie danych z kart charakterystyki. Na ekranie wyświetla się teraz informacja, do jakiej grupy bazy olejowej przypisałbym analizowany olej na podstawie zidentyfikowanych składników. Jeśli w publicznie dostępnych źródłach, w szczególności na branżowych forach i portalach poświęconych analizom olejowym, znajdują się raporty z badań tego konkretnego oleju, również zostaną one w tym miejscu wyświetlone jako materiał uzupełniający. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, w tle podczerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania.
Lepkość dla próbki oleju świeżego jest następująca: 95,9 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 15,7 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 174. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Różnica na poziomie 1%, zgodność wyników na bardzo wysokim poziomie, oby jak najwięcej takich właśnie zgodności. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 92,4 w 40 stopniach oraz 15,0 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 171. Liczymy zmiany procentowe, obserwujemy około 3% spadek lepkości w jednej, jak i w drugiej temperaturze. Równiutko, niewielka zmiana, bardzo ładne wyniki. W stosunku do poprzedniego etapu ewidentna poprawa, kluczowa sprawa, nie sposób w takiej sytuacji ustalić, czy to pochodna tego właśnie oleju, czy tych wszystkich zmian, które miały miejsce w silniku od poprzedniego razu. Myślę, że jest to dobre miejsce, żeby uwypuklić jeszcze raz te główne różnice względem pierwszego etapu. Samochód jeździł w drugim etapie głównie krótkie odcinki, 10 do 20 km, a w pierwszym etapie dominowały jednorazowe trasy po 700 km, czyli tutaj jest zmiana na niekorzyść drugiego etapu. W pierwszym etapie samochód jeździł głównie w lecie, a teraz głównie w zimie, ponownie zmiana na niekorzyść drugiego etapu. W pierwszym etapie olej miał w sobie około 10% starego oleju, ze względu iż nie da się całego zlać bez zdjęcia miski olejowej. W tym etapie olej zalany był do nowej miski olejowej, więc nie miał w sobie pozostałości po starym oleju, zmiana na korzyść drugiego etapu. W pierwszym etapie samochód jeździł na już mocno zużytych świecach zapłonowych, sondach lambda oraz chwilowo na niektórych wadliwych cewkach zapłonowych. Przed drugim etapem te usterki zostały rozwiązane. I ostatnia różnica: w drugim etapie samochód jeździł przez chwilę na niesprawnym przepływomierzu, przez co miał nadmiarowe spalanie przez około 1000 km. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu IDEA od MCU oraz testu wewnętrznego R2D w opcji z 3 bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Przeglądamy raport, noty 5, 4, 2 i 3, komentarz: wysoka ilość pozostałości spalania, a stan oleju jest pogorszony względem przebiegu. Zobaczmy teraz, jakie wyniki otrzymano w oparciu o testy R2D. Najpierw prezentacja wyników. Wyniki dla pierwszej bibuły. Wyniki dla drugiej bibuły.
i wyniki dla trzeciej bibuły. I teraz zestawienia z poprzednim etapem. W pierwszym etapie były 2 bibuły, stąd porównanie obejmuje te dwie opcje. Po lewej stronie jest pierwszy etap, po prawej stronie drugi etap. Dla drugiej bibuły analogicznie. Wniosek będzie dość krótki. Na bibule plama z pierwszego etapu moim zdaniem wypada korzystniej, przy czym ewidentnie widać inny skład tych olejów, a co za tym idzie inną specyfikę charakterystyki plamy. Pierwszy etap plamy były czytelne, wyraźna separacja stref, jasna aureola, dobra dyspersja i niskie zanieczyszczenie. Obraz zdrowego oleju, spokojna praca. Plamy z drugiego etapu znacznie bardziej jednolite, zalane, brak wyraźnej separacji frakcji, ciemniejszy kolor wskazuje na większe rozproszenie zanieczyszczeń i ogólnie wyższy poziom degradacji. Stąd taki, a nie inny wniosek. W drugim etapie olej wygląda na bardziej przepracowany wizualnie, mimo że lepkościowo tego aż tak nie widać. To bardzo dobrze spina się z tym, co pokazała podczerwień, o tym w kolejnym kroku. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego, następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni na początku jedna rzecz, która mnie mocno zszokowała. Zakres 1650-1800, tutaj dzieje się coś naprawdę nietypowego. Mamy bardzo silną, szeroką absorbancję, wyraźnie z rozbudowaną strukturą pików. Przypomnienie, to jest obszar charakterystyczny dla produktów utleniania, grupy karbonylowe, ale też komponentów paliwa i produktów jego degradacji. I teraz najważniejsze. Pierwszy raz widzę aż tak intensywny i rozlany sygnał w tym zakresie. To nie jest standardowy obraz. Szczerze mówiąc, to bardzo ciekawie mnie źródło takiej sytuacji. Zrobiłem dwukrotny skan, ale za każdym razem było identycznie. Bardzo ciekawa obserwacja, bo wygląda na to, że na tle wszystkich dotychczas obserwowanych olejów po raz pierwszy pojawia się taki olej jak Redline, który ma inną chemię niż wszystkie dotychczas analizowane. Możliwe, że jest na tyle bogaty formulacyjnie, estrowy, więc część zmian w FTIR nie wygląda tak jak przy innych formulacjach. To powoduje pewne ograniczenie. Ten obszar jest poza interpretacją w takim wydaniu. Już w świeżym Redline od początku siedzi mocny własny sygnał związany z jego bazą, komponentami estrowymi. W sumie to jest dobry moment, żeby wrzucić od razu ważną uwagę metodologiczną. W części zakresów widmo osiąga bardzo wysoką absorbancję i miejscami wybiega powyżej 2, a to oznacza, że ten obszar przestaje być wiarygodny interpretacyjnie. Mówiąc prościej, sygnał jest zbyt mocny, detektor jest zbyt mocno obciążony i w tych miejscach nie da się już rzetelnie ocenić skali zmian. W praktyce taki fragment widma traktujemy jako nieinterpretowalny albo co najmniej obarczony dużym błędem. Żeby ten obszar ocenić poprawnie, trzeba by powtórzyć pomiar w innym układzie przy innej grubości warstwy próbki przy zmienionych ustawieniach pomiaru. Czyli sam sygnał mówi nam, że coś tam jest mocno obecne, ale nie pozwala już precyzyjnie powiedzieć ile i jak dokładnie to interpretować. Porównując wyniki z tych dwóch etapów, mając na uwadze oczywiście wszystkie różnice, które występują, to mamy zauważalny konflikt wyników. Redline lepszy lepkościowo i czystszy pod kątem wody, ale jednocześnie bardziej zużyty chemicznie, szczególnie w dodatkach i procesach nitrooksydacyjnych. Podsumowując, w tym odcinku dostajemy bardzo ciekawy i nieoczywisty obraz pracy oleju w realnych warunkach. Z jednej strony Redline 5W40 pokazuje bardzo dobrą stabilność lepkości i brak wyraźnych sygnałów rozcieńczenia paliwem czy zawilgocenia, ale z drugiej strony podczerwień ujawnia wyraźnie większą aktywność chemiczną, szczególnie w obszarze degradacji dodatków i procesów nitrooksydacyjnych. W porównaniu do wcześniejszego oleju widzimy więc sytuację, w której parametry fizyczne trzymają się lepiej, ale odbywa się to kosztem intensywniejszej pracy formulacji, co pokazuje, że sam wynik lepkości nie daje pełnego obrazu kondycji oleju. To kolejny przykład, że olej rzeczywiście jest nośnikiem informacji o tym, co dzieje się w silniku, a jednocześnie trudno jednoznacznie wskazać zwycięzcę bez uwzględnienia całego kontekstu, innego etapu eksploatacji, warunków pracy i charakteru samego oleju. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!